kto był głównym odpowiedzialnym za tą zbrodnię? Oczywiście, jeżeli pominiemy... To jest ten pan z mojej lewej, ten pan w takiej barankowej czapeczce. Barankiem bynajmniej nie był. Heinz Reinefart, odpowiedzialny za eksterminację KAT Warszawy, odpowiedzialny za to, co działo się w takich miejscach jak Szpital Świętego Łazarza, szpital na ulicy Płockiej, w kościele Świętego Wojciecha, w kościele Redemptorystów na Karolkowej, w filii zakładów Ursusa, w fabryce Franaszka, gdzie Niemcy systematycznie po setkach, po dziesiątkach ludzi rozstrzeliwali Polaków. Generale Reinefart, jest pan jedną z najbardziej znienawidzonych postaci w Polsce. Czy wie pan o tym? Wiem. Czy zna pan swój przydomek KAT Warszawy? Także jest mi znany. A czy panu jest znany fakt, że przewód sądowy w mojej sprawie trwał 20 lat i zostałem uniewinniony? Tak, generale Reinefart. Przyjechałem tu dlatego, że został pan uniewinniony. W Polsce nie rozumieją przyczyn. Nie rozumieją. Czy pan nie obawia się, że przyjechałem, żeby zastrzelić pana? Nie. Widzę drugiego Polaka od 29 lat. Spotkałem Polaków, wie pan w jakich okolicznościach. Dla nas to był ciężki czas. To nie był spacer po Warszawie. Polscy bojownicy o wolność bardzo odważnie i bardzo wspaniale walczyli. Mniej ich ginęło z ręki pana podkomendnych niż ludności cywilnej. To było nie do rozróżnienia, a kobiety i dzieci, do których strzelano i które rozstrzeliwano, dzieci też walczyły. Żołnierze opowiadali, dzieci do nas strzelają, więc my strzelamy do dzieci. Fragment rozmowy z byłym generałem SS Heinzem Reinefartem, zwanym Katem Warszawy, zamieszczonej w książce Krzysztofa Konkolewskiego Co u pana słychać? Pierwszy sierpnia 1944 rok wybucha Powstanie Warszawskie. Natychmiast wiedzą o tym najwyższe władze państwa niemieckiego. Adolf Hitler osobiście wydaje rozkaz ustny, jak zwykle w przypadku podejmowania przez Führera niemieckiego narodu decyzji o charakterze ludobójczym. Jest to tak zwany na gębę rozkaz, który mówi o tym, że należy zabijać w Warszawie wszystkich, nie tylko powstańców, wszystkich. Heinrich Himmler jest szczęśliwy, dowódca SS, który mówi do Hitlera, że Mein Führer, teraz mamy wreszcie okazję unieszkodliwić na trwałe ten 15-17 milionowy naród, który od stuleci jest zawadą na drodze naszego postępu na wschód i unieszkodliwić jego stolicę. I rzeczywiście to, o czym dzisiaj mówimy, czyli ludobójstwo popełnione przez Niemców w dzielnicy Wola w Warszawie, jest tego dowodem. Bo ono się dzieje właściwie w pierwszym tygodniu powstania i ono jest związane z działaniami niemieckimi. Niemcy chcą jakby przebić przez Warszawę, udrożnić
jedną z najważniejszych dróg komunikacyjnych zachód-wschód. No i ta droga przebiega przez Wolę, Nowe Miasto, most Kierbedzia na wschód i to jest strategiczna droga zaopatrzeniowa i dlatego tutaj Niemcy w ich polityce militarnej, tak, dla nich ta Wola i przebicie się przez Wolę jest kluczowe. Przypomnijmy, ta dzielnica Wola to w odróżnieniu od Śródmieścia Warszawy to jest dzielnica typowo, można powiedzieć, robotnicza. Tam oczywiście nie tylko robotnicy tam zamieszkiwali, ale struktura ludności Ja jestem jest... z Woli, to... Ale to nic wstydliwego. Nie, no ja to jestem chłopak z Woli, też jestem Szczyce. I Niemcy podejmują tam, tak jak wspomniałeś, w pierwszych dniach powstania ludobójczą eksterminację Polaków, która, gdy chodzi o rozmiar i natężenie w ciągu paru dni, jest, zdaniem wielu historyków, największą eksterminacją, najbardziej znaczącą, krwawą eksterminacją ludności cywilnej w czasie całej II wojny światowej. Szczególnie 3 dni zapisały się krwawymi zgłoskami w dziejach Warszawy, no i w ogóle historii Polski. 5, 6 i 7 sierpnia. Problem z rzezią na Woli jest jeden i podstawowy dla historyków. Trwa dosyć duży spór o liczbę osób, które zostały wymordowane. Wedle dzisiejszych ta rozpiętość jest nawet jak na historyków, badania historyczne ogromna, bo są historycy, którzy mówią, i to jest najmniejsza liczba, o 10 tysięcy, ale są historycy, którzy mówią o 60 i więcej tysiącach. Dlaczego nie jesteśmy w stanie tej liczby określić? No bo tutaj Niemcy też zrobili wszystko, żeby zatrzeć ślady zbrodni i uporządkować. Znowu używam takiego eufemizmu, którego Niemcy bardzo lubią. I po dokonaniu zbrodni w tym pierwszym tygodniu Niemcy zrobili specjalne komanda, które zajmowały się spalaniem tych ofiar. A sytuacja polegała na tym, że to nie było tak, że mordowano ludzi w jednym konkretnym miejscu, czy nawet na jakiejś konkretnej ulicy. Mordowano dosłownie wszędzie i to była taka orgia zbrodni, wskutek której prawie w całej dzielnicy, cała dzielnica była pokryta trupami i Niemcy wpadli na pomysł, żeby tych ludzi spalić. Wspomniałeś właśnie o tych stosach zwłok ciał ludzkich mieszkańców Woli palonych przez Niemców w sierpniu 1944 roku. Mi się nasuwa taka myśl, iluż mieszkańców polskiej stolicy było palonych na niemieckich stosach, bo przecież w 1943 roku, jak Niemcy zacierali swoje ślady zbrodni w Treblince, wyjmowali ciała mieszkańców getta warszawskiego tam eksterminowanych, też palili na tych piekielnych rusztach, a rok później, w 1944 roku, dziesiątki tysięcy Polaków, przede wszystkim mieszkańców Woli, też palono na stosach. Deutsches Kulturvolk. I co jest najbardziej chyba szokujące, kiedy zebrano te szczątki, te popioły, to te popioły ważyły 12 ton. To jest inna miara, która obrazuje skalę tej zbrodni. A kto był głównym odpowiedzialnym za tą zbrodnię? Oczywiście, jeżeli pominiemy... To jest ten pan z mojej lewej, ten pan w takiej barankowej czapeczce. Barankiem bynajmniej nie był. Heinz Reinefart, odpowiedzialny za eksterminację Woli, KAD Warszawy, odpowiedzialny za to, co działo się w takich miejscach jak
szpital świętego Łazarza, szpital na ulicy Płockiej, w kościele świętego Wojciecha, w kościele redemptorystów na Karolkowej, w filii zakładów Ursusa, w fabryce Franaszka, gdzie Niemcy systematycznie po setkach, po dziesiątkach ludzi rozstrzeliwali Polaków. Dzięki procesowi Rheinefarta mamy dzisiaj dużo zeznań uczestników wydarzeń ze strony niemieckiej, tych żołnierzy. Tam przesłuchano ponad 100, którzy jeszcze wtedy żyli na terenie Niemiec zachodnich. Nikomu żadnego zarzutu nie postawiono. On został uniewinniony jeszcze wcześniej przez Amerykanów, ponieważ jak się zaczęła zimna wojna, to oni liczyli na jego wiedzę, ponieważ on walczył na terenie Białorusi, na froncie wschodnim. No i im się wydawało, że ta wiedza o Sowietach, wojskowa i tak dalej będzie im do czegoś przydatna, więc zrobili wszystko, żeby go uchronić od jakichś takich właśnie spraw sądowych. I on się wybronił, był burmistrzem Sylt, na wyspie Sylt. To takie, można powiedzieć, taki zachodnio-niemiecki Sopot, taka ulubione miejsce wypoczynku wyższych sfer niemieckich i artystycznych. Więc tam był burmistrzem, dostał się nawet do Landtagu. No, z tych byłych generałów SS zrobił największą karierę polityczną. Może jeszcze wróćmy trochę do historii przed wybuchem powstania, bo Rheinefart jest współpracownikiem, jest jednego z największych zbrodniarzy, Artura Greisera. I on po wybuchu powstania właśnie, żeby zrealizować ten szaleńczy rozkaz Hitlera dotyczący mordowania wszystkich warszawiaków, on zostaje wyznaczony, między innymi też przez Greisera, żeby się udać do Warszawy, no i rozpocząć owe mordy i no właśnie, aż się narzuca to słowo, znowu ten eufemizm, spacyfikować powstanie warszawskie. Heinz Rheinefart tutaj na tej fotografii przedstawiony w gali orderowej. Żelazny krzyż z liśćmi dębowymi. Dostał to jesienią 1944 roku od Hitlera za bohaterską postawę w czasie tłumienia powstania warszawskiego. W ten sposób najwyższe władze niemieckie honorowały kata stolicy, kata Woli, który ma na swoich rękach krew dziesiątków tysięcy niewinnych, bezbronnych ludzi. Mało tego, który sam pisał jesienią 1944 roku na łamach nazistowskiego pisma Os Deutsche Beobachter, że z dumą, że zlikwidowaliśmy wreszcie stolicę Polski, tego narodu, który był dla nas zawsze zawadą. Ponad 250 000 ludzi Polacy stracili i pisał to z dumą. I to, co robił w sierpniu 1944 roku, bynajmniej nie oznaczało, że zetknął się z alianckim, czy też z niemieckim wymiarem Ale sprawiedliwości. może zanim jeszcze przejdziemy do kwestii wymiaru sprawiedliwości, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jednego niemieckiego zbrodniarza, Ericha von Deinbacha-Zaleskiego, który po kilkunastu dniach staje się najważniejszą osobą, jeśli idzie po stronie niemieckiej o powstanie. Bo chyba po tych kilkunastu dniach do Niemcy dochodzi jakaś refleksja, tak? Bo to, co robi von Deinbach-Zaleski, to pierwsze podejmuje decyzję, żeby zabrania mordowania kobiet i dzieci. Bo od początku powstania jest decyzja, że mordujemy wszystkich. I potem po kilkunastu dniach też ogranicza generalnie mordowanie cywili. Sytuacja w tym sensie się zmienia, że cywile są nadal mordowani, bo to nie jest tak, że przyjeżdża von Deinbach-Zaleski i w ogóle Niemcy zaczynają się zachowywać
no chciałoby się powiedzieć normalnie, tak jak normalni ludzie. Nie, tego nie ma, no ale nie ma już tej orgii zbrodni. Żołnierze niemieccy, nie wszyscy żołnierze niemieccy skupieni są na mordowaniu cywili. Ja uważam, to też jest ciekawe. Ktoś chyba w Berlinie zaczyna, jest jakaś, i to będzie widać potem po von Bachu, Zelewskim, jest jakaś refleksja nad tym, no, że tutaj zaraz przyjdą Sowieci, zaraz przegramy wojnę i ci zbrodniarze chyba zaczynają się bać. I dlatego, bo my nie wiemy, jak Hitler zareagował na te decyzje von Bacha, Zelewskiego, tak? Bo to też jest ciekawe. Ale ja tutaj przypuszczam, że ci zbrodniarze zaczynają mieć tę refleksję, że wojna jest tak czy siak przegrana, a za te zbrodnie trzeba będzie być może odpowiedzieć. Na fotografiach za nami jest cywilna ludność Woli wypędzana ze swoich domów. Część z nich od razu była przy swoich kamienicach rozstrzeliwana, część była pędzona do miejsca straceń, na przykład koło To jest właśnie już po tym, jak Zelewski podejmował te decyzje. Koło prawda? kościoła Świętego Wojciecha. Zwróćmy uwagę, oni mają przy sobie tobołki, jakieś pakunki. To jest też taki stały modus operandi niemieckich oprawców. Kazali ludziom zabierać te rzeczy, żeby też stworzyć wrażenie, że no nie idą na egzekucję. Oni potem ich rabowali. Te rzeczy, o tym trzeba też powiedzieć, te domy opuszczane przez mieszkańców Woli potem były systematycznie burzone, ale wcześniej rabowane. Ja mam takie wspomnienie rodzinne, bo moja rodzina była w zachodniej części Woli w trakcie powstania na ulicy Pańskiej, czyli zaraz przy samym centrum i te mordy jej nie dotyczyły, ale pamiętam, jak mi moja ciotka opowiadała o tych pierwszych dniach powstania. O tym się nie opowiadało się akurat o tym powstaniu. To opowiadała, że widziała uciekinierów z Woli, ale ci uciekinierzy nie mieli niczego, tak? I tylko siedzieli i byli tak wstrząśnięci tym, co widzieli, że nie byli w stanie powiedzieć żadnego słowa, a pomimo to ci, którzy patrzyli na nich, domyślali się bez słów, komunikacji bez słów, co się na Woli wydarzyło. To musiało być coś niezwykłego. Podobnie jak niezwykłe jest to, że sprawca tych straszliwych, odbierających ludziom mowę zbrodni, Heinz Reinefart, po wojnie nie tylko, że nie został osądzony, ale zrobił karierę polityczną, był wieloletnim burmistrzem w miejscowości Westerland na wyspie Sylt i dożył. A jeszcze powiedzmy, bo jeszcze został wybrany do Landtagu Szlezwika-Holsztyna. Cieszył się zatem szacunkiem swoich rodaków. I umarł w maju 1979 roku, bynajmniej nie nękany wyrzutami sumienia, bo dysponujemy świadectwem dość szczególnym rozmowy Krzysztofa Konkoleckiego, wybitnego polskiego dziennikarza, właśnie z Reinefartem. Konkolecki odwiedził go w jego miejscu zamieszkania, kiedy już Reinefart zakończył karierę polityczną dla demokratycznych Niemiec zachodnich i mówi do niego, zadał mu pierwsze pytanie, czy wie pan, jak jest pan nazywany w Warszawie? I on odpowiada, tak wiem, i dodaje, a czy wie pan, Reinefart do polskiego dziennikarza, że nic mi przez 20 lat nie udowodniono?